Ogień odpowiedź brzmi nie. Kanada odrzuca prośbę Harry'ego o ochronę na Invictus Games 2025. Ogień. Wstęp. Bomba. Szokująca decyzja Kanady. Bomba. Książę Harry został odrzucony przez kanadyjskie władze po tym, jak poprosił o rządową ochronę na Invictus Games 2025. Twarz krzycząca ze strachu. Kogut policyjny Kanada mówi nie królewskiemu traktowaniu. Oczy czy Harry jest w niebezpieczeństwie? Worek z pieniędzmi czy będzie musiał zapłacić za własną ochronę? Ogień czy to kres specjalnych przywilejów dla Harry'ego? Jeśli tak, to wielki reality check dla księcia Sussex. Korona złamane serce. Telewizja obejrzyj teraz i dowiedz się, dlaczego Kanada postawiła twarde warunki. Strzałka w dół oczy, odpowiedź to nie. Kanadyjskie władze odrzuciły prośbę księcia Harry'ego o prywatną ochronę podczas Invictus Games 2025. Co się stanie, gdy królewska prośba zostanie odrzucona? Wyobraź sobie, że jesteś księciem, prawdziwym księciem, urodzonym w rodzinie królewskiej, mieszkającym w pałacach i przemierzającym korytarze władzy. Teraz wyobraź sobie, że wysyłasz e-mail z prośbą o ochronę, oczekując szybkiego tak, wasza wysokość, a otrzymujesz zimne, stanowcze nie. Ała, dokładnie to spotkało księcia Harry'ego, księcia Sussex, który od momentu rezygnacji z pełnienia obowiązków królewskich otwarcie wyrażał obawy o swoje bezpieczeństwo. Jego prośba o osobistą ochronę na Invictus Games 2025 została stanowczo odrzucona przez kanadyjskie władze. A jeśli myślisz, że to kolejny królewski dramat, pomyśl jeszcze raz, ta historia jest pełna polityki, dylematów dotyczących bezpieczeństwa i odrobiny ironii. Dlaczego więc Kanada powiedziała nie? Co to oznacza dla Harry'ego i czy ta decyzja może mieć większe konsekwencje? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Gry Invictus i rola Harry'ego. Jeśli nie znasz dobrze Invictus Games, oto krótkie wprowadzenie. To międzynarodowe wydarzenie sportowe dla rannych, poszkodowanych lub chorych żołnierzy i żołniczek, zarówno czynnych, jak i weteranów. Książę Harry założył te igrzyska w 2014 roku, zainspirowany własną służbą wojskową oraz odpornością żołnierzy, którzy pokonują poważne obrażenia. Przenieśmy się do 2025 roku. Invictus Games mają się odbyć w Vancouver i Whistler w Kanadzie. Naturalnie, jako twarz tych igrzysk, oczekuje się udziału Harry'ego. Jednak jest jeden problem. Jego bezpieczeństwo nie jest już gwarantowane. Od momentu, gdy w 2020 roku zrezygnował z pełnienia obowiązków królewskich, kwestia bezpieczeństwa księcia Harry'ego stała się bardzo gorącym tematem. W przeciwieństwie do aktywnych członków rodziny królewskiej, takich jak król Karol czy książę William, Harry nie ma już automatycznego prawa do ochrony finansowanej z podatków podczas podróży zagranicznych. Ale oto sedno sprawy. Harry podkreśla, że ze względu na swój wysokoprofilowy status oraz doświadczenie wojskowe, narażony jest na unikalne zagrożenia. Nawet pozwał rząd Wielkiej Brytanii o przywrócenie swojego oddziału ochrony. Spoiler, nie poszło to na jego korzyść. Gdy więc Harry wysłał e-mail do kanadyjskich władz z prośbą o ochronę podczas Invictus Games, prawdopodobnie spodziewał się dyplomatycznej rozmowy. Zamiast tego otrzymał milczenie i odmowę.
Dlaczego Kanada powiedziała nie? Powody decyzji. Już nie jest członkiem aktywnym rodziny królewskiej. Kiedyś Harry mógł podróżować po świecie z pełnym oddziałem ochrony, dzięki wsparciu brytyjskich i goszczących rządów, ale odkąd on i Meghan wycofali się z obowiązków królewskich, traktowany jest jako obywatel prywatny, co oznacza, że musi sam zadbać o swoje bezpieczeństwo. Kanada nie pokrywa kosztów ochrony dla osób prywatnych, nawet jeśli niegdyś byli członkami rodziny królewskiej. Sprawa precedensu. Gdyby Kanada zrobiła wyjątek dla księcia Harry'ego, ustanowiłoby to trudny precedens. Co powstrzymałoby inne osoby wysokiego profilu przed domaganiem się ochrony finansowanej przez rząd podczas prywatnych wizyt. Kanadyjski rząd najprawdopodobniej wziął pod uwagę polityczne reperkusje związane z wykorzystaniem pieniędzy podatników na nieoficjalną wizytę królewską i uznał, że nie warto podejmować ryzyka. Budżet i zasoby. Kanada już wydaje miliony na ochronę osób publicznych, w tym swoich liderów i goszczących dygnitarzy. Dodanie Harry'ego do tej listy to kosztowny kaprys, na który podatnicy mogą nie być zachwyceni. Co dalej dla księcia Harry'ego? Co to oznacza dla niego? Czy zrezygnuje z udziału w Invictus Games w proteście? Prawdopodobnie nie, ale ta decyzja stawia go w trudnej sytuacji. Opcja pierwsza – opłacenie prywatnej ochrony. Oczywistym wyborem dla Harry'ego jest zatrudnienie prywatnej ochrony i, uczciwie mówiąc, już to robi podczas podróży. Jednak prywatne zespoły ochrony nie dysponują takimi uprawnieniami, jak ochrona zapewniana przez rząd. Na przykład, prywatni ochroniarze nie mogą w niektórych krajach nosić broni, a także nie mają dostępu do tajnych informacji o zagrożeniach. To stawia jego zespół w poważnej niekorzyści. Opcja druga – odwołanie decyzji. Czy Harry mógłby lobować, aby kanadyjski rząd ponownie rozważył swoją decyzję? Może, ale biorąc pod uwagę stanowcze podejście kraju do kosztów ochrony, mało prawdopodobne, aby zmieniono zdanie. W końcu już w 2020 roku, kiedy Meghan i Harry przenieśli się do Ameryki Północnej, podatnicy nie byli zachwyceni pokrywaniem ich kosztów ochrony, co doprowadziło do wycofania finansowania. Czy teraz rząd zmieni zdanie? Wątpliwie. Opcja trzecia – wystąpienie publiczne. Bądźmy szczerzy, Harry nie jest typem, który milczy w kwestiach, na których mu zależy. Może wykorzystać presję mediów, aby podkreślić znaczenie ochrony dla osób publicznych takich jak on, ale jeśli pójdzie tą drogą, musi być ostrożny. Narzekanie na koszty ochrony w kraju, gdzie podatnicy borykają się z własnymi problemami ekonomicznymi, nie zrobi dobrego wrażenia. Szerszy kontekst. Królewski reality check. Najnowsza porażka Harry'ego rodzi pytanie, czy to kolejny przykład narastającej przepaści między nim a przywilejami królewskimi? Odkąd przeprowadzili się do Kalifornii, książę i księżna Sussex starają się być niezależnymi osobami publicznymi, jednak sytuacje takie jak ta przypominają, że odejście od rodziny królewskiej niesie ze sobą realne konsekwencje. Dla Harry'ego walka o bezpieczeństwo to nie tylko kwestia ochrony, to także kwestia statusu. Może już nie chce być aktywnym członkiem rodziny królewskiej, ale nadal oczekuje ochrony, która tradycyjnie przysługuje tylko królewskim osobom. Decyzja Kanady jest wyraźnym przypomnieniem, że jego tytuł królewski nie ma tej samej wagi poza Wielką Brytanią.
Co to oznacza dla przyszłych wizyt królewskich? Decyzja Kanady ustanawia precedens dla przyszłych wizyt związanych z rodziną królewską. Oto, czego można się spodziewać: zaostrzenie zasad bezpieczeństwa dla byłych członków rodziny królewskiej odwiedzających Kanadę. Brak ochrony finansowanej przez rząd dla osób niepełniących oficjalnych obowiązków królewskich. Większe poleganie na prywatnych firmach ochroniarskich dla osób, które nie są już oficjalnymi przedstawicielami. Zasadniczo, jeśli Harry lub Meghan ponownie odwiedzą Kanadę, będą musieli liczyć się z koniecznością samodzielnego finansowania swojej ochrony, tak jak każda inna osoba publiczna. Podsumowanie: czy Harry walczy na przegranej? Nie da się ukryć, że to nie pierwszy raz, kiedy Harry zderza się z rządami w kwestii bezpieczeństwa i na pewno nie będzie to ostatni raz. Ta sytuacja wyraźnie przypomina, że tytuły nie zawsze przekładają się na przywileje. Invictus Games 2025 odbędą się, niezależnie od tego, czy książę Harry otrzyma ochronę finansowaną przez rząd, ale jedno jest pewne: czasy automatycznego królewskiego traktowania dobiegły końca. Co o tym sądzicie? Czy Kanada powinna była zrobić wyjątek dla księcia Harry'ego? Czy rząd miał słuszność, trzymając się swojego stanowiska? Czy wpłynie to na Invictus Games? Jedno z najważniejszych pytań brzmi: czy kontrowersje związane z bezpieczeństwem wpłyną na same igrzyska? W końcu Invictus Games to nie tylko kolejne wydarzenie sportowe, to symbol odporności, koleżeństwa i honoru wojskowego. Zaangażowanie księcia Harry'ego zawsze miało bardzo osobisty charakter, a jego obecność przyciąga uwagę całego świata. Jednak czy w obliczu narastającego problemu z ochroną istnieje szansa, że Harry całkowicie zrezygnuje z udziału? Mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. Trudno wyobrazić sobie, żeby opuścił własne wydarzenie. Przypomnijmy, że w 2022 roku opuścił nabożeństwo upamiętniające księcia Filipa z powodu problemów z ochroną w Wielkiej Brytanii. Jeśli naprawdę uzna, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone, może argumentować, że udział w wydarzeniu w Kanadzie nie jest możliwy. Jednak rezygnacja byłaby katastrofą PR. Igrzyska te dotyczą weteranów, sportowców i społeczności budowanej wokół ich historii. Jego nieobecność mogłaby przyćmić całe wydarzenie, stając się głównym tematem medialnym zamiast inspirujących sportowców. Czy Kanada mogłaby zaproponować kompromis? Czy istnieje rozwiązanie pośrednie? Chociaż Kanada stanowczo odrzuciła finansowanie ochrony osobistej dla Harry'ego, możliwe jest, że lokalne siły policyjne przejmą część obowiązków ochronnych, przynajmniej na terenie oficjalnych obiektów igrzysk. Royal Canadian Mounted Police, RCMP, mogłaby zostać wdrożona do zapewnienia ochrony na całym wydarzeniu, co oznaczałoby, że Harry byłby zabezpieczony wewnątrz obiektów igrzysk, jednak nie jako osoba prywatna poza nimi. Nie byłaby to ochrona 24/7 finansowana z podatków, o jakiej marzył, ale zapewniłaby pewien poziom bezpieczeństwa podczas jego pobytu na igrzyskach. Czy by to zaakceptował? To kluczowe pytanie. Czy to ustanawia nowy standard dla królewskich wizyt za granicą? Jednym z najciekawszych aspektów tej sytuacji jest to, jak redefiniuje ona relacje między byłymi członkami rodziny królewskiej a państwami goszczącymi.
Przez lata wizyty królewskie wiązały się z pełną ochroną zapewnianą przez rządy, eskorty, konwoje i liczne zabezpieczenia były standardem. Teraz Harry znajduje się na nieznanych wodach, ma królewski tytuł, lecz jest obywatelem prywatnym. Odrzucenie przez Kanadę może być sygnałem zmiany sposobu traktowania byłych członków rodziny królewskiej podczas oficjalnych wizyt, szczególnie jeśli nie są już uznawani za aktywnych przedstawicieli monarchii. Co nas czeka w przyszłości? Koniec specjalnego traktowania. Jeśli decyzja Kanady pozostanie niezmieniona, inne kraje mogą obrać podobną politykę. Może to oznaczać, że Harry, a nawet Meghan, będą mieli trudności z uzyskaniem ochrony w innych krajach. Niezależnie od tego, czy wezmą udział w globalnych wydarzeniach, projektach medialnych, misjach humanitarnych czy wygłoszą wystąpienia, będą musieli samodzielnie pokrywać koszty ochrony, co stanowi dodatkowe obciążenie finansowe w ich życiu po rezygnacji z obowiązków królewskich. Przyszłe wizyty królewskie w Kanadzie mogą być utrudnione. Ta sytuacja rodzi także pytanie, jak Kanada potraktuje wizyty aktywnych członków rodziny królewskiej, takich jak książę William czy król Karol. Prawie na pewno otrzymają oni ochronę finansowaną przez rząd, co dodatkowo podkreśli różnicę między nimi a Harrym. Czy nie byłoby to dziwne, gdyby jego własny brat przybył do Kanady z pełną ochroną rządową, podczas gdy Harry musiałby sam opłacać ochroniarzy? Zdecydowanie. A co z wizerunkiem Harry'ego i Meghan? To nie tylko kwestia bezpieczeństwa, chodzi też o wizerunek. Harry i Meghan ciężko pracowali, aby wypromować siebie jako niezależnych, samowystarczalnych i finansowo zabezpieczonych, ale ta sytuacja ujawnia szarą strefę ich niezależności. Choć opuścili parasol rodziny królewskiej, w pewnych sytuacjach wciąż oczekują przywilejów należących do monarchii. Ta sprzeczność może spotkać się z krytyką, czy naprawdę można domagać się obu rozwiązań jednocześnie? Jeśli promują autonomię, powinni być gotowi pokrywać własne koszty ochrony, tak jak każdy inny przedstawiciel mediów. Albo może problem bezpieczeństwa jest na tyle poważny, że rządy powinny zrobić więcej, aby chronić osoby o wysokim profilu, nawet jeśli nie pełnią już oficjalnych funkcji? To trudna debata, a decyzja Kanady stawia ją na pierwszym planie. Ostateczny werdykt, co dalej? Harry najprawdopodobniej weźmie udział w Invictus Games. Mimo że jego prośba o ochronę została odrzucona, trudno wyobrazić sobie, aby całkowicie zrezygnował z igrzysk. Społeczność Invictus ma dla niego zbyt duże znaczenie, a jego nieobecność wywołałaby ogromne kontrowersje. Będzie musiał sfinansować prywatną ochronę. Harry niemal na pewno będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni za ochronę najwyższej klasy podczas pobytu w Kanadzie. Prawdziwym wyzwaniem pozostaje to, czy jego prywatny zespół będzie dysponował takimi samymi uprawnieniami prawnymi i dostępem do informacji, jak ochrona finansowana przez rząd.